Witam na warsztacie u Białego. Dzisiaj pokażę Wam, czym różni się wentylator BMW E39 od wentylatora BMW E38. Mam akurat dwa takie wentylatory, bo mam jeden do naprawy i chciałem Wam to pokazać. Generalnie wentylatory są kompatybilne, czyli czy to będzie E38, czy to będzie E39. Jeżeli tak jak tu kolory przewodów brązowy, niebieski i cienki czarny, jeżeli jest to wentylator sterowany PWM w jednej i drugiej BMC, będzie ten wentylator działał poprawnie. Oczywiście są wentylatory na rezystorach, czyli jeżeli będzie wentylator na rezystorach Z39, będzie on działał w E38 i na przemian odwrotnie, jeżeli ilość biegów się zgadza. Czyli tak jak tu. To jest wentylator, ten jest E38, ten jest E39. Oba są sterowane PWM, czyli mają taką kolorystykę przewodów i cieniutki sterujący przewód sygnałem, czyli takiego wentylatora nie uruchomimy z normalnego akumulatora, czyli musimy mieć generator sygnału PWM. Ja mam taki właśnie generatorek, bądź z auta, z pozycji auta, podłączając go do samochodu. I teraz tak, to jest wentylator E38. Oczywiście to są wersje z diesli, bo wersje z benzyn są kwadratowe. Wersje z benzyn są kwadratowe. Te wentylatory są z takimi zaokrągleniami na dole, żeby chłodziły też intercooler. I tak jak tutaj, E38 z reguły charakteryzuje się tym, że ma jedną kratkę na górze, na dole nie ma kratki i w obudowie nie ma nawet otworów na kratkę. W E39 mamy kratkę na dole i na górze i z reguły w obudowie mamy otwory. Następna różnica, tu z jednej strony mamy takie w E38 takie prostokątne wycięcie, tu już mamy to wycięcie takie trochę pofalowane, w innym kształcie. Z drugiej strony tu mamy takie podcięcie skośne, a w E39 mamy takie fikuśne, zaokrąglone. I teraz tak, te wentylatory na przemian działają czy w jednej BMC, czy w drugiej BMC, tylko może być problem z założeniem obudowy, czyli może nam coś przeszkadzać, może nie wiem, tu jakiś element w samochodzie nam przeszkadzać w założeniu tego wentylatora. Z jednej wersji do drugiej mogą pasować, z drugiej do pierwszej, czyli z E38 do E39 albo z E39 do E38. Może da radę wcisnąć ten wentylator. Nie jestem pewny, nie pamiętam. Nieraz z tego co pamiętam, jakiś mój znajomy klient podcinał sobie gdzieś tu jakieś narożniki, ale najlepiej, jeżeli macie sprawny na przykład silnik, przełożyć po prostu silnik do prawidłowej obudowy, wtedy to pasuje bezproblemowo. W każdym bądź razie to są takie kosmetyczne różnice, ale silniki, elektronika, jeżeli jest sterowanie PWM, działa to i w jednej i w drugiej BMC. W zasadzie, tak jak ten silnik tutaj sterowany PWM będzie działał również w E65, w X3, w X5. Są to te same sygnały, te same sterowania, pomijając już te nowsze auta, jakieś tam E65 po lifcie, to już może być problem, ale E65 przedliftowa, starsze X3, X5 będą chodzić też na takim silniku. Z takimi właśnie przewodami, a od tyłu wygląda to tak. No i tyle. Taki krótki odcinek, takie krótkie porównanie dwóch wentylatorów. Działają naprzemiennie w różnych BM-kach, różnią się tylko obudowami. Na pierwszy rzut oka praktycznie to samo. Rozstaw śrub będzie ten sam. Rozstaw śrub pasuje, tylko różnią się te wycięcia, podcięcia w obudowach. Także można to czasem przyciąć, ale najlepiej przełożyć, jeżeli macie sprawny silnik z elektroniką, przełożyć z jednego do drugiego i można taki wentylator zamontować naprzemiennie w różnych BM-kach. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania. Pozdrawiam, hej, cześć.